Dzień dobry, witam, kłaniam się, nazywam się Aleksander Charecki i cały czas rozmawiamy na temat zdrowia. I dzisiaj u mnie wyjątkowa taka audycja, gdzie ja proponuję temat uzdrowienia, można powiedzieć, dla tych osób, które byliby chętni założyć ślub, ale nie wiedzą jak. Z powodu braka zdrowia, z powodu stracha przed tym, że człowiek nie wie, co robić w takich sytuacjach. Wiele różnych problemów związanych z tym, że ludzie na dzień dzisiejszy siedzieć przy telewizji, przed telefonem, brak, można powiedzieć, kontaktu i nie mogą, nie wiedzą, co robić z drugiej połowy. Wcześniej takie wszystko szkolili. Teraz człowiek przestał szkolić, bo on odbiera tylko to, co jest w mediach, w telefonach, a tam cały czas kłamstwo, reklama i wiele różnych dezinformacji. Na przykład ja podał даже informację, że trzeba, żeby kandydaty do założenia ślubu umieli kobiety na przykład gotować, sprzątać i wszystko robić, no to i powiedział, że kto chce, a wszystkie kobiety chcieli jakichkolwiek bogatych ludzi, chociaż ich tylko 1%. No, a wszystkie chcieli. No. I te, kto chcieli, mówią, a po co ja będę szkolić, żeby gotować? To powinna być kucharka, sprzątaczka i wiele innych. To tylko w filmach pokazują, w kinie, żeby ludzie realnie jakby zobaczyli, żeby im przyjemno było to oglądać, że tam 20 osób kręcится pupою w mieszkaniu tego bogatego człowieka. Nie, to oszustwo. Naprawdę, czy bogaty, czy biedny człowiek, on żyje ze swoją rodziną i powinno być przyjemne, że kobieta przygotuje bardzo dobre wyżywienie, przyjemne dla siebie i dla męża na przykład. U nas teraz jest, można powiedzieć, facet, któremu wiele lat i on długo żyje żoną, którą kocha, ja o tym wiem. Pan Janusz. Niechaj pan Janusz powie, ile jego obsługi, a on ma pieniądze na to, żeby wynająć kucharku, wynająć sprzątaczku. Ile u ciebie pracuje obsługi, Janusz? No generalnie to ja uznaję, że trzeba wiele rzeczy robić samemu. No, ostatnio miałem człowieka do odgarniania śniegu, bo mamy bardzo dużą driveway, czyli wjazd do domu. I po No to prostu tak? wiodra do kuszania. Ale jeżeli chodzi o w domu, to rzeczy trzeba robić samemu. Ja gotuję na przykład. Ja jestem głównym kucharzem w domu. Żona też dobrze gotuje, ale ostatnio jest zajęta pracą, wraca późno. Generalnie ona przychodzi i ma obiad ugotowany. Nawiasem mówiąc, to robię zupkę, którą się nauczyłem od pana Aleksandra na Dominikanie. Czyli wywar z kości, albo nóżek świńskich, albo z cielęcych i do tego pełno różnych tam warzyw. Doskonała rzecz, jakieś krupy się dodaje. Także i w tym jest sens. I na przykład co ja obserwuję, żona prowadzi kilka sklepów z odzieżą i ma klientki, które są bogate i starsze, one mają służące. Te kobiety nic nie potrafią zrobić. One są niedołężne, nie są jeszcze w takim podeszłym wieku, ale one mają po prostu, palce im nie pracują. Bo jeżeli człowiek nie używa jakiegoś narządu, to ten narząd po prostu obumiera. I one nie mogą się ubrać i trzeba pomagać, żeby się zmieniły na przykład odzież i tak dalej. Ale im się wydaje, że to jest wzór życia, że one mają służącą i służąca wszystko robi wokół nich. To nie na tym polega. To ja pamiętam, jest taki bardzo znany comedian,
amerykański Seinfeld, jeden chyba z najbardziej znanych. Człowiek niesamowicie bogaty. On sobie sam sprzątał zawsze dom. Nie dopuścił nikogo, żeby sprzątać dom. Bo on się musi poruszać, a poza tym on musi mieć czysto. Musi tak posprzątać, jak jemu to odpowiada. Także aktywność to jest podstawa wszystkiego i to, co nas teraz cywilizacja, do czego nas sprowadziła, to jest właśnie to, że ludzie starają się wysługiwać wszędzie. Ja widzę teraz młodych ludzi w Kanadzie, oni nie potrafią żarówki wymienić. Jak się coś spali, żarówka się spali, to jest tragedia. A w tej chwili nie ma właściwie ludzi, którzy chcą wykonywać te proste prace. A jeżeli przyjdą, bardzo dużo pieniędzy chcą, jeszcze albo przyjdą, albo nie przyjdą. Także trzeba sobie radzić i trzeba być samowystarczalnym. I tak samo na przykład, jeżeli w małżeństwie ja uważam, kobieta powinna umieć gotować. Kiedyś miałem dziewczynę, którą dosyć serio chodziłem dłuższy czas. Nawet myślałem, żeby się z nią ożenić. I pewnego razu poprosiłem ją, żeby zrobiła jajecznicę. I ona mówi, ja nie potrafię. Mówię, co? Jak ty nie potrafisz jajecznicy zrobić, to nie będzie z tego nic. My daleko Tak, nie tak. zajedziemy. No i tak jest, no. Ну, я споткав рок тому десь молодого фацета. Ну, прийшли до реставрації, я мовлю, ну давай там, ну, було кілька осіб, замовимо щось з'їсти. А він мовить, о, ні, у мене зараз дієта, я ніц не їм, там канапку тільки і конець. Як стали więcej rozmawiać, to okazało się, że nie wiem, może 24 lata miał. I on zepsuł sobie w całości żołądek z powodu tego, że on w ogóle nic nie gotuje sam. Nie ma dziewczyny, która też jemu gotuje. I on wszystko zamawiaje przez dostawę. Можете виобразити. Ну, які б не були фірми з тією доставою, вони купують саме найтанніше. З того гуна вони роблять невідомо що. Я прzepraszam, але так є. І людям псують, відомо, здоров'я. Хоча ж би кiedyś він готував, ну то була б якась вимяна тих продуктів виживання, і желудок часами працював би, часами не, і już. А він в цілості зепсув, молодий. Pytają u niego, a jak ty szprętajesz? Nie słychać tutaj. Ja nie szprętаю w całości, mówić, mieszkania. Ja wynajmuję firmę, która raz w tygodniu przychodzi, mnie wszystko szprętaje. Ja mówię, a jak ty ubrania, pranie robisz? I on mówi, ja nie praju codziennie. Ja kupuję na przykład tam 50 skarpetek, 20 na przykład różnych ubrań, żeby to nazbierać i później oddają też na pranie do firmy. Także widzicie, ludzie teraz nie przygotowani nie tylko do ślubu, można powiedzieć, oni nie przygotowani do życia. Ich nie ma szansów założyć rodzinę, bo kto z nim będzie żył? Taka sama kobieta, która nie umie nic. A chcieliby żyć dobrze. I jak oni już młode, nie mają pierwsze zdrowia, nic nie umieją, no kiedyś i tak przyjdzie czas, żeby tego szkolić. Nie ma wyjścia. Także у меня в голове подкладались такие мысли о том, чтобы сделать такий програм и уздоровления, и шкаления tych osób, które mają problemy, żeby mieć jakikolwiek ślub. Jest ludzie, którzy kompleksują z powodu problem psychicznych. Вы не можете wyobrazić, a może i wyobrażacie, że teraz około 80% liczyться psychicznie nienormalnych ludzi. 80%. Z nich około 40-50 używają leki, antydepresanty.
to szokujące wyniki, które podаются w najbogatейших странах. Te leki to jest faktycznie środkami narkotycznymi, to prochy, które legalnie sprzedając. I ludzie znajdują pod wpływem cały czas psychicznych różnych takich rzeczy. I nie ma z tego wyjścia. To też trzeba zrozumieć, że ludzie, którzy znajdują pod wpływem leków albo jest psychicznie nienormalnie żyją, to też trzeba te problemy zlikwidować. Dużo людей jest z nadwagami, albo w ogóle mają problemy z wagą, nie mogą je nabrać. To wszystko trzeba usuwać, te problemy, które ludzie nie wiedzą, co z tym zrobić. I jak najbardziej, sami ви wiecie, że Akademia Medycyny Regeneracyjnej, którą ja rozpracował, metody mogą unormalizować i wagę, mogą usunąć wiele problem ze zdrowiem, mogą usunąć problemy psychiczne, ale to wiele czasu trwa. I trzeba ludzi nie tylko uzdrawiać, a i szkolić. Jednocześnie szkolić możliwe wiele rzeczy, które przydają się w życiu. Tak samo, Janusz, ile tobie lat? 74. O, 74. I on naprawdę przyjechał do mnie na Dominikano z dwoma rzeczami. Ja powiem dlaczego. Pierwsze, w jego wieku uzdrowić, bo byli problemy. Po drugie, przeszkolić, даже gotowanie tego zupki, które on mówił. Takie drobiazgi, które przydają się dla tego, żeby człowiek w życiu używał to, co faktycznie daje jakikolwiek plus do tego, co jest dla jego życia przydatnym. Tak czy nie? No tak jest, tak jest. A w ogóle wiek to jest tylko numer. Są ludzie, którzy mają 60 lat i wyglądają jak 80, są ludzie, którzy mają 80 lat, a wyglądają jak 60. Także to jest sprawa nastawienia, sprawa zdrowego życia. Ja uważam, że jak człowiek właśnie przestrzega pewnych zasad, żywi się prawidłowo, a prawidłowo żywić to znaczy trzeba gotować w domu. Nie kupować gotowych rzeczy. Ja w ogóle nie kupuję gotowych, przyrządzonych posiłków. To człowiek może funkcjonować. I jeżeli zwraca uwagę na to, żeby wprowadzić zdrowy tryb życia, rusza się, z wiekiem nie ma problemu. Zobaczcie na Trumpa. Człowiek ma 78 lat. Ja nie wiem, jak ten człowiek funkcjonuje. On chyba w ogóle nie śpi. On jest zawsze świeży, zawsze jest energiczny. Bez przerwy tam się coś dzieje. Nie widać, żeby on był zmęczony w ogóle. 78 lat. Można żyć długo i dobrze, tylko po prostu trzeba właściwie podchodzić do tego. Trzeba dbać o sobie i jak najbardziej pracować. I Trump, i wiele ludzi pracują даже nie na korzyść siebie. Jak by tam nie mówili, i on patriot swojego kraju. Rozumiecie, nie? I on chce zrobić Stany najlepszymi. I ja liczę, to normalne to, co on robi na dzień dzisiejszy. Ja mieszkаю teraz w Rosji i ja patrzę, co robi Putin. U wszystkich, jeżeli zobaczyć, prezydentów jest plusy i minusy, ale i on też robi dużo dla swojego kraju. Wiele różnych niezrozumień jest na świecie, dezinformacji i z tego powodu jest te wojny, jest polityka, jest różne problemy. Dzisiaj w ogóle świat stał taki, jakby kłamstwo jest na pierwszym miejscu. Wcześniej takiego nie było, a teraz jest problem. I możemy zrozumieć o tym, że jest na dzień dzisiejszy zapotrzebowanie przedłużenia życia.
Przedłużenie życia jest w dwóch, można powiedzieć, postaciach, w dwóch rodzajach. Pierwsze, przedłużyć życie samego człowieka, a przedłużyć życie cywilizacji, to trzeba urodzić dziecko. Żeby urodzić dziecko i mieć ślub i wychować tego dziecka, to trzeba dużo wysiłku. I to trzeba umieć to zrobić. I żeby rodzina była zdrowa. Urodzić chory człowiek może urodzić tylko chore dziecko. Pamiętajcie o tym, wy wiecie o wszystkim. No. Także тут проблемы цивилизаcyjne na dzień dzisiejszy, że nikt nie dba o swoim ni zdrowiu, ni fizycznym, ni psychicznym i chcieliby tylko mieć ślub z najbogatejszymi, a co on może dać? Nic. Ja bym powiedział, że to jest głównie efekt propagandy i urabiania ludzi, które istnieje od 50 lat, od kiedy istnieje Światowe Forum Ekonomiczne. Celem tych ludzi było ludzi zniewolić, ludzi po prostu przetworzyć ludzi na jakieś stwory, które było robo ludzi i tak dalej, pomieszanie człowieka z robotem i zamknąć ich w małych pomieszczeniach i po prostu, a najchętniej to większość ludzi w ogóle wytępić. To się teraz kończy, ale to, co my teraz widzimy właśnie, to, że jest mały przyrost naturalny, że ludzie tracą poczucie tożsamości ze swoją płcią, ze społeczeństwem, to jest właśnie efekt tego. Teraz trochę potrwa, ale ja myślę, że to szybko będzie, że będzie zmiana. Teraz jest normalnie zmiana w przeciwnym kierunku. Jak dotychczas jechaliśmy w kierunku, gdzie było 10 płci albo i więcej, tak teraz, tak samo Putin i Trump mówią to samo. Putin już kiedyś określił, kilka lat temu, pamiętam, on wystąpił na Unii Europejskiej i powiedział, są dwie płci, mężczyzna i kobieta. I religia to jest też podstawa zdrowego społeczeństwa. Nikt go nie chciał słuchać. Trump mówi to samo teraz. Też właśnie wydał dekret, powiedział, nie ma więcej płci. Jest mężczyzna i jest kobieta. Koniec. I jest rodzina. I tak ma być. Tak, I także w tej chwili. Ну і ми не врятуємо цілий світ, не przeszkolimy całą cywilizację, ale chociażby kilka osób, które mogą uczestniczyć w tych programach. Ja wam powiem tak, to można zrobić takie szkolenie dla wszystkich, i dla Polaków, i dla Niemców, tam, i z Kanady, i ze Stanów, obojętnie skąd. Jest даже, dlaczego ja tam pisał pierwotnie o tym, że lepiej było, żeby to byli, kto mówić po rosyjsku, bo ja domówił się z telewizji centralnej rosyjskiej, z pierwszej kanałem takim, o tym, że jeżeli będą no, poważne osoby uczestniczyć, to mogą uczestniczyć w telewizji centralnej. Для того, żeby jest tam program Dawaj pożenimся, to po rosyjsku, po polsku to będzie dawajcie weźmiemy ślub, albo coś takiego, nie? Także to na centralnej telewizji. Ja tam uczestniczył jeden raz dla ciekawości, można powiedzieć. I teraz mam kontakty z tej telewizji i można uczestniczyć w tych programach dla tych, kto chce, ale tam jest możliwość uczestniczyć tylko tym, kto dobrze rozmawia na rosyjskiej mowie i chce znaleźć żonę, męża, no, takie rzeczy. Generalnie to widzę, że to jest bardzo dobra koncepcja, bo faktycznie wielu ludzi, zwłaszcza młodych, jest zagubionych w tej chwili i potrzebują pewnych wskazówek, pewnego prowadzenia. Kiedyś tradycyjnie na przykład ludzie uczyli się w domu. I ja pamiętam, że z mojej młodości, jakby na studiach na przykład,
ci studenci, którzy pochodzili z biednych domów, znacznie lepiej sobie radzili w życiu niż ci, którzy pochodzili z bogatych domów. Ci z biedniejszych domów, oni musieli wszystko robić w domu, musieli sobie poradzić. Oni się potem zatrudniali w takiej spółdzielni studenckiej i stawali się bogatsi. A ci z bogatych domów oni wiele nie potrafili zrobić, bo były służące. I ja też zresztą się wychowałem, to niby miałem służące, ale ja miałem nastawienie, że się wszystkim interesowałem i na przykład ja sam naprawiałem samochód, wiele rzeczy robiłem. Zresztą rodzice nie pozwolili mi się obijać, na przykład jak przywieźli do domu, to ja musiałem 2 tony przerzucić do piwnicy. Nie było kwestii. Rodzice budowali dom, ja byłem pomocnikiem murarzy, także ja się nauczyłem murować, nauczyłem się wielu różnych fachów, przez to, że człowiek coś robi. I ludzie muszą być aktywni i ludzie powinni po prostu być wyeksponowanymi do normalnego życia i do normalnych zajęć. Ja pamiętam, że na przykład kiedyś w Polsce były dobre programy. Jak ja skończyłem studia, skończyłem budowę okrętów, poszedłem do stoczni pracować, to pierwszym założeniem dla inżyniera, magistra inżyniera, który szedł tam, to że musiał pracować 6 miesięcy. Musiałem pracować jako assembler, czyli to jest montaż okrętu. Ja się nauczyłem spawać, musiałem spawać i to była ciężka praca. Spawać, szlifować, robić różne rzeczy. Co prawda tam po 4 miesiącach mnie wyjęli z tego i powiedzieli, musisz zostać kierownikiem teraz i koniec. No ja nie chciałem, ja powiedziałem, jak któryś 6 miesięcy, ja chcę spawać przez 6 miesięcy. I mówią, nie, my potrzebujemy kierownika wydziału, ty się nadajesz, my chcemy ciebie. Ja mówię, ale ja nie chcę. A mój szef mówi, pyta swoich podległych, mówi, czy potrzebujesz montera do długów? Nie potrzebuję. No widzisz, nie ma pracy dla ciebie, tylko może być kierownikiem. W każdym razie ludzie powinni coś robić w życiu, czyli muszą mieć pasję, muszą coś realizować. I jak człowiek, taka prosta rzecz, jak na przykład nawet sprzątanie w domu. Jeśli wydaje się, no niektórzy ludzie tutaj się chwalą, no mają sprzątaczki i tak dalej. Ja mam z tym problem, bo sprzątaczka mi się kręci w domu i mi przeszkadza. I myśmy nie mieli sprzątaczka, a teraz nie mamy sprzątaczki. Bo chodzi i cały mam dzień zmarnowany, bo ona się kręci, przestawia rzeczy, czasami coś stłucze. Wolę szybko sam przelecieć i sprzątać co trzeba. Także ludzie powinni być aktywni, ludzie powinni coś robić fizycznie, powinni być nastawieni, powinni długo pracować przede wszystkim. Wielu ludzi mi pyta, dlaczego ja pracuję? Przecież ja powinien być na emeryturze już dawno. Ja nie muszę pracować. Ja mogę pojechać na Karaiby i tam siedzieć i prowadzić wygodne życie. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że jak człowiek nie działa, to człowiek od razu się obsuwa. I to od razu widać. Na przykład ja naprawiam 3-wymiarowe drukarki. One są bardzo skomplikowane. I zauważyłem, że jak przeważnie jestem bardzo zajęty tym, ale jak mam jakąś przerwę i potem zaczynam naprawiać znowu, to już jestem słabszy. To już po prostu palce takie chodzą i już człowiek nie jest taki sprawny. Już organizm się od razu obsuwa. Organizm ma nastawienie, że jeżeli jest komfort jest przeciwnikiem rozwoju i przeciwnikiem zdrowia też. Więc jeżeli człowiek czegoś nie robi, organizm od razu bierze informację, aha, nie trzeba nic zrobić, w związku z tym nie jest to potrzebne. Podobnie z mózgiem. Ostatnio widziałem opracowania, ostatnie badania, które pokazują, jak neurony w mózgu się rozwijają, kiedy człowiek musi coś robić. Na przykład człowiek uczy się grania na pianinie. I jeżeli zaczyna powtarzać to ćwiczenie, te neurony zaczynają się tworzyć, w końcu się łączą i tworzy się nowy neuron w mózgu. I teraz to jest w porządku, ale teraz człowiek odłoży tę działalność i sobie odpuści, to one się rozłączą z powrotem i ich nie ma. I przede wszystkim mózg człowieka zanika, jeżeli człowiek nie działa aktywnie. Także trzeba by mieć wizję, trzeba coś robić, trzeba mieć zainteresowania i trzeba się realizować. Jak człowiek ma dobre nastawienie, oczywiście jeść zdrowo, wykonywać wszelkie prace podstawowe samemu, nawet masaże. Na przykład ja pojechałem na Dominikany do Aleksandra, nauczyłem się jak robić masaż, jak się bić rózgą. Nawiasem mówiąc, dzisiaj biliśmy się rózgą. Wstaliśmy rano, żona jakaś taka nie w socie,
Jak jej przyłożyłem bluzkę, to od razu i polałem zimną wodą, od razu jej się humor poprawił. I teraz tak, ja mogę chodzić na masaże. Jest mnóstwo miejsc naokoło nas, gdzie ja mogę chodzić na masaże i leżeć i tam dużo Chińczyków jest, którzy robią tu masaże. I one nie są złe, ale jakoś nie mogę się tam wybrać. Ja wolę coś sam zrobić. Ja wolę na przykład, mam trochę maszyn do masażu, zimna woda, skakanie na trampolinie. Można robić wiele rzeczy. Skręty, które pan Aleksander promuje, te takie sposób, skręty głową, podstawowe ćwiczenia i człowiek może funkcjonować bardzo dobrze bez opierania się na innych. Ale generalna zasada jest właśnie komfort, to do czego cywilizacja nas przyzwyczaiła, jest wrogiem zdrowia i wrogiem postępu. Teraz dzieci na przykład już nie znają tabliczki mnożenia. Ja pamiętam, kiedyś pracowałem, mój kolega, znany naukowiec, Alkan, to jest wielka, ogromna firma, był głównym naukowcem w tej firmie. No i on ma jakieś 80 publikacji światowych, to jest światowej klasy naukowiec. No i ja się zawsze dziwiłem, jak mieliśmy coś policzyć. Pisaliśmy taką publikację naukową i tam trzeba było liczyć różne numery. I on zawsze starał się to robić w pamięci. Ja nie mogłem tego zrozumieć. Czego on się męczy? Przecież to są duże numery, które trzeba pomnożyć razem. Dlaczego on nie weźmie kalkulatora i nie pomnoży, nie? A on to robił w głowie. A robił to w głowie, żeby się utrzymać w formie. Także musimy być aktywni, musimy działać. Jeżeli ludzie nie mają takiej podstawy naturalnej, więc to, co pan Aleksander proponuje, to jest bardzo doskonała idea. Mi się to bardzo podoba, żeby właśnie ludziom dać szansę, żeby oni się zapoznali z życiem, zapoznali się z zachowaniem, zapoznali się z tym, jak prowadzić rodzinę, jak prowadzić dom. I jak utrzymać sobie zdrowie, to też ważne. I kiedyś w szkole, w liceum jak byłem, mieliśmy tak zwaną godzinę wychowawczą. Mieliśmy bardzo dobrą wychowawczyni i ona była rzeczywiście dobra. Ona potrafiła dużo przekazać. Ale teraz tego nie ma w szkołach. Teraz w szkołach uczą dzieci, jak zmienić płeć. To jest główne zajęcie. Także to jest doskonała idea. Ja jestem bardzo popieram tą ideę. Myślę, że to jest coś, co powinno istnieć już od dawna. Super. Dobrze, ktoś jeszcze chce? Dziękuję bardzo, dziękuję Janusz za komentarze. Kto chce jeszcze coś powiedzieć? Tam ktoś podawał ręku. Dobry wieczór. A druga szkoła to powinna być dla rodziców, jak wychowywać dzieci, bo nie mają zielonego pojęcia. I takich szkół też nie ma. Jest szkoła rodzenia, jest szkoła, jak urodzić to dziecko, ale nie ma jak wychować. I tu jest bardzo duży problem. I takie coś by też było przydatne. Taki po prostu dla tych rodziców takie wskazówki, na co zwracać uwagę, co jest ważne, kiedy stawiać granice, jakie granice. Bo ci rodzice są w tej chwili, ci młodzi ludzie, bez pomysłu w ogóle. Nie mają pojęcia. Nie wiedzą, po prostu nie wiedzą i nie czują tego też. Nie ma odpowiedzialności przed dzieckiem, przed tym, co będzie. Z tego powodu każdy człowiek żeby chciał, on sam by przeszkolił się. Ale teraz rodziny obojętne, oni nie rozumieją w ogóle, co należy robić z tymi dziećmi. No, oddają do przedszkola, do szkoły, nie opiekują się nimi, nic nie robią z nimi. To jest problem naprawdę duży też. No. Tak. I potem mamy takie społeczeństwo, które w sumie nie wie, co jest ważne, jakie wartości są ważne. Po prostu tego nie wiedzą, bo im rodzice tego nie przekazują. Tak. Bo sami tego nie żyją, też nie wiedzą, ja nie wiem. Dziwny jest ten świat, coraz dziwniejszy. Tak, no jeżeli człowiek даже nie może sam dla siebie ugotować nic, wyżenie zero, możecie zrozumieć, że
i chłopak, i dziewczyny teraz nie potrafią nic przygotować dla siebie wyżywienia. To jest katastrofa cywilizacji. Ale ten, kto chce żyć normalnie, to trzeba temu szkolić, inaczej nie ma szans. Mhm. Ja się Tak. zgadzam, że to jest właściwie, a w większości to jest też wina rodziców, że rodzice nie zdają sobie sprawy z odpowiedzialności, jaka się wiąże z wychowaniem dzieci. Wychowanie dzieci nie polega na tym, że urodzić dzieci, potem wysłać je do szkoły i umyć ręce. To chodzi o to, żeby i podsunąć im, bo dziecko, bo nam było ciężko, to dajmy dziecku pieniądze, niech jemu się wiedzie. To tak nie ma. Na przykład Trump. Trump jest bardzo bogatym człowiekiem. Spójrzcie na jego dzieci. To jest człowiek, który jest wzorem, jeżeli chodzi o wychowanie dzieci. Te dzieci nic, one wszystkie robią to, co trzeba. Są doskonałymi ludźmi, bardzo sprawni, ale on im nic nie da za darmo. Nie było. On oczywiście miliarder. Ale nie było tak, że ty jesteś, ja ci tu dam, idź sobie tam, samochód ci kupię drogi. Nie. Masz pracować, masz robić, masz iść przez wszystkie szczeble organizacji, żeby się tego nauczyć. I to jest zasada. A większość ludzi mówi, no, wiesz, dziecko, użyj sobie teraz. To jest najgorsza rzecz, jaka może być. Dzieciom nie można dać czegoś za darmo. Ludzie w ogóle nie mogą dostać niczego za darmo. To są dzieci i ludzie tak samo. Jak się ludziom da coś za darmo, nie doceniają tego i to sprzeniewierzą. Dzieciom się da coś za darmo, niczego się nie nauczą i będą wykolejone. Jak na przykład spójrzcie na syn, macie dzieci Trumpa, które są idealnymi dziećmi i macie dzieci Bidena. Jego syn. Spójrzcie na syn. Przecież to jest złodziej, to jest gangster, to jest człowiek, który się znarkotyzował. Nic nie jest wart. Także jest oczywiście wina rodziców i rodziców, którzy nie zdają sobie sprawy z tego, że dzieci po prostu trzeba prowadzić i od nich wymagań. Zresztą u nas podobnie było w domu, że ja mam 2 dzieci, syna i córkę, i ja ich zawsze zmuszałem, żeby oni sprzątali w domu. Tak zwane obowiązki domowe. A żona ze mną walczyła. I potem mówię, nie, to zrobię, jak będą chcieli. Ja mówię, nie, masz tu jest czas. I w końcu ja się poddałem. Powiedziałem, to dobrze, trudno, nie będę walczył bez przerwy. I oni stracili dużo przez to, że po prostu w końcu odpuściłem, powiedziałem, nie musicie się tam specjalnie starać, róbcie co chcecie. Ale bo znowu, wydaje się, niektórym matkom się wydaje, ja jestem dobrą matką, niech to dziecko się nie przemęcza tutaj. Dlaczego taki stres wywoływać, że ono musi coś zrobić? To dziecko musi coś robić, człowiek musi coś zrobić, człowiek musi mieć obowiązki, człowiek musi mieć pracę. To jest jedna teza, z którą ja się zgadzam z Leninem. Lenin powiedział, że praca to jest nie to Marks powiedział, że praca to jest największa wartość człowieka. I ja uważam, że tak jest. Z wszystkim innym się nie zgadzam, co ten człowiek powiedział, ale jeżeli chodzi o to, to tak. No, tylko przez pracę ludzie teraz żyją, wyżyli w tej cywilizacji. Jeżeli nie pracowali, to nie mieli niczego w swoim życiu. No, tak jest. I zobaczcie, człowiek śpi i pracuje faktycznie tylko, żeby funkcjonować normalnie, żyć jak człowiek. A czasami przyjdzie weekend i człowiek nie ma nic do roboty i potem jest sfrustrowany. 2 dni weekendu, ja czasami się czuję sfrustrowany, bo siedziałem, telewizję oglądałem, marnowałem czas przez 2 dni, nic się nie wydarzyło. A jak człowiek popracuje, się zmęczy, coś robi, to potem ma po czym odpoczywać. Jak człowiek się nie zmęczy, to nie ma odpoczynku, bo po czym ma odpoczywać? Nie? Musi być zawsze do góry, do dołu. Powinno być zawsze tak. I wtedy człowiek jest psychicznie i fizycznie zdrowy. Na przykład polewanie zimną wodą. Skąd się biorą na przykład takie ekstremalne sporty teraz? Bo ludziom jest potrzebny krótkotrwały stres. Na przykład to jest następna sprawa, że się wydaje, unikajmy jakiegokolwiek stresu. Ja się z tym nie zgadzam. Ja uważam, że krótkotrwały stres jest potrzebny. Na przykład jak się obserwuje, czasami filmy jest tam z sawanny, gdzie na przykład widzicie lwa
i zebra się pasie 5 metrów od tego lwa. I ta zebra wie, że on ją może dorwać, a ona go podpuszcza. I myśli, a nie wiadomo, albo mnie dorwie, albo mnie nie dorwie. Nie. I teraz jak ten lew się rzuci na nią i ona ucieknie, wtedy jest do przodu. Jest krótkotrwały stres, uciekła, przeżyła, wszystko jest dobrze. Ale te zwierzęta na wszelki wypadek nie unikają niebezpieczeństwa. One po prostu podchodzą do tego i sobie z tym radzą. Człowiek też potrzebuje krótkotrwałego stresu, żeby potem mógł się rozluźnić. Na przykład taka zimna woda to jest właśnie krótkotrwały stres. 0 stopni temperatura, człowiek się albo się zanurzy, człowiek w beczce, jest ten krótkotrwały stres i potem ten organizm może się wynurzyć z tego, może się odprężyć. Bicie rózgami, podobna sprawa. Boli, oczywiście. Moja żona się męczy, teraz nie może mnie bić mocno, bo mówię, że mnie biła, a ona połowę zrobi bicia i już nie mogę, już nie mogę. Ale potem bicie się kończy i człowiek jest zadowolony, że już go nie biją więcej. Poza tym cały organizm się odświeża przez to. I zauważcie, że ostatnio jest na przykład nasilenie różnych ekstremalnych sportów. Kiedyś tego nie było, że na przykład ludzie skakali z lotnią, z samolotu, robili różne bardzo, bardzo agresywne rzeczy. Skakanie na przykład bungee jumping, podobnie. Ja widzę, że powód tego jest taki, że ludzie potrzebują właśnie jakiegoś stresu. Bo tak, chodzą sobie do pracy, wraca do domu, wszystko jest wygodnie, samochodem wraca, nie musi sprzątać, nie musi niewiele robić, nic tam się nie dzieje. I podświadomie ludzie potrzebują w jakiś sposób się wysilić. I idą na takie bungee jumping i jak sobie skoczą z tym bungee jumping, mało co się nie zabiją, to wtedy wiedzą, że żyją. Potem przeżyli i mówią, no, teraz to już odpuściłem. Także... Ja mogу тобі powiedzieć, dlaczego i rózgi, i zimna woda bardzo potrzebne, bo to jest za chwilę, za sekundy wyprodukowywana bardzo duża ilość adrenalinu, a bez adrenalinu człowiek nie może funkcjonować. Dlatego jest i zmęczenie, brak hormonów szczęścia. Bez adrenalinu faktycznie człowiek nie może normalnie żyć. Także takie rzeczy, one obowiązkowo nie tylko przyjemne rzeczy w życiu, ale i takie stresy, jak Janusz mówi, to potrzebne. Bardzo dziękuję Tobie, Janusz, za komentarze. Kto jeszcze chce, jakie pytanie może jest do tego tematu? Bo ja wiem, że dużo chcieli coś zapytać. Kto jeszcze chce uczestniczyć? Jeżeli chodzi o ten program, który Pan ma zamiar robić, no to jak długo będzie trwał ten program? Czyli czy to będzie miesiąc, czy 2? Czy ci ludzie muszą się przygotować na 3 miesiące? No. Ja powiem teraz, ja rozpracował temat. Szczegółów jeszcze u mnie nie ma. I myślę, że ile będzie trwał, to też zależeć będzie więcej nie ode mnie, nie od samego programu, a od człowieka. Na ile on potrzebuje różnych tematów do szkolenia. Niektórzy powiedzą, ja jest kucharzem, mnie gotowanie nie potrzebne, mnie ten temat nie interesuje. Rozumiecie, nie? Także jest możliwość szkolić temu, co człowiek chce, a to, co mu nie potrzebne, no to nie będziemy go na siłę namawiali na to. Także jest temat szkolenia, można powiedzieć, osób, które chcieliby żyć, nie tylko mieć ślub. Dlaczego ja tam wiek zrobił do 90 lat? No właśnie. Ja powiem wam, ślub to tak, no, takie słowo jakby daleko dla wyobrażenia. A na samej sprawie dla życia, nieważne даже z kimś innym albo sam z sobą, trzeba żyć. A jak żyć? Ja mówię, to trzeba przeszkolić żyć samemu, dlatego, żeby mieć szczęście w życiu.
Ви, може, дуже споткали, може, мniej, але я дуже людей споткав, які на тиле заламані тим життям і фактично хотіли б скончити то життя самобойством, бо не ведають, для чого вони живуть, як далі жити, що робити. Бо їх ніхто не пришколив до того, що dzisiaj dzieje, як в тій ситуації przeżyć. Wszystkie liczyć, że to pieniądze trzeba, żeby zatrzymać siebie. Żeby być szczęśliwym, trzeba kupa pieniądzów. Nie. Zrozumiejcie, szczęście człowieka nie w pieniądzach. Samo szczęście to jest w naszej duszy. Odczuwanie naszego szczęścia to jest nasze niefizyczne ciało, nie pieniądze, a nasz stan psychicznego, faktycznie naszego zdrowia. I on składaється, ви навіть не ведаєте з чого. Вам Янош о тим powiedział. От нормального виживання, от якихkolwiek стресів штучних, де може які розги, може якась зімна вода, яка поводує продукцію. Ви не зрозуміли, ви забачте на чоловіка, który jest maksymalna, ja liczę, z tych, kto teraz jest przede mną teraz na tej audycji, i on jest najwięcej szczęśliwy. Bo on zna wartość życia. Nie w pieniądzach. On ma pieniądze, ale on dba o sobie. I on szkolится cały czas. On mówi, czego tam jest narzędzie. Jeżeli by wiedzieli, ile jego jest narzędzia, to w niektórych mieszkania mniejsze, jak jego wszystkich narzędzi. I on pospróbował, podoba, nie podoba, odrzucił, później znowu przyszedł, coś poużywał. I on cały czas chce coś zrobić dla siebie i dla swojej żony i dla rodziny. I on cały czas dba o sobie i o rodzinie. I jak wy zrozumieli, i on nie potrzebuje przysługi, nie potrzebuje tam szprytaczek, kucharzy. I on sam z chęcią gotuje. Wy nie możecie zrozumieć, że on dostaje przyjemność od tego, co on zrobił dla siebie, dla tego, żeby zjeść coś dobre. Nie w restauracji, w której zabili psa i przygotowali tam coś. Ви розумієте? Не ведаєте навіть, що там готують і з чого то готують. Є на dzisiaj ароматизатори, фарби, поляпшителі якості, смаку і wszystko. То уживається teraz wszędzie, gdzie jest biznes. A sam dla siebie takich rzeczy nie będziesz używał. Ты będziesz używał naturalne rzeczy, które przydające dla życia, nie zabijają twoje zdrowie. Także bardzo dziękuję Januszu, że dzisiaj uczestniczyć. Я з ним не розмовляв в ogóle на temat czego i jak, żeby my тут rozmawiali, on od serca powiedział, i on starszy za mnie, ale on przeszkolił się temu, co ja mu radził na tej samej Dominikanie. On przyjechał na szkolenie, gdzieś tam na uzdrowienie i ma, ja liczę, wyniki i używa wiele rzeczy, których nawet nie mówi teraz, ale on wiele jeszcze rzeczy używa, to, co ja mu powiedział i to, co on widział na tej Dominikanie, kiedy był u mnie. Ja myślę, że jak skończy to тут wojna i będzie cisza z tym wszystkim i będzie lepiej lokalizacja tych samolotów i wszystko, to on pierwszy będzie tu u mnie w Rosji, w moim ośrodku. Tak, Janusz, czy nie? No chyba tak. Panie Tak, Aleksandrze, czyli
Czyli trzeba to rozumieć tak. Do programu szuka pan ludzi w sumie w cudzysłowie nie takich normalnych, tylko tak bym powiedziała, takich nieudaczników życiowych. Czy dobrze to rozumiem? No, jeżeli zobaczycie wy na pana Janusza, co on nienormalny. Ja liczę, że on bardzo normalny i jeszcze raz mówię, to niezależnie od tego, kto jest w ślubie, to taka nazwa. Ja rozumiem. No, taka nazwa, że no, dla tych, kto no, żeby przyjemno było tak czuć, a tak, to dla wszystkich ludzi, którzy chcieli czemuś przeszkolić w swoim życiu. I nie ja tylko będę szkolił. Jeżeli wy zobaczyli tam opis, to ja chętnie jeszcze zaprosiłby tych, kto może czemuś przeszkolić i kto ma swoje wiedzy i praktyku w życiu, z tym samym wyżywieniem, z tym samym trybem życia, z wiele rzeczami, które można w tym podać informację dla tych, kto będzie w tym uczestniczyć w tym szkoleniu. Bo ja liczę, że ja wiele mogę dać ludziom dla ich no, szkolenia, ale no, jest chętne osoby, które mogli też czymś ciekawym przeszkolić. Tylko też trzeba przesegregować, bo niektórzy znowu będą chcieli to zrobić tylko dla biznesu, a nie dla zdrowia. Cały czas mnie dokuczają z różnymi suplementami, z różnymi dietami, to, co faktycznie ja nie proponuję. A cały czas mnie o tym dokuczają. Także tak samo i ze szkoleniem. Trzeba zobaczyć, co człowiek może, jakie tematy, jak on będzie to robił i wtedy będziemy patrzeć, czy kto może to robić, czy nie. Ile będzie to trwało, znowu pytanie to było, nie wiadomo jeszcze ile w ogóle. Jest ludzie, ja wam powiem, któremu wystarczy tylko jeden raz powiedzieć. I on już wie, co robić, wie, jak użyć tej wiedzy, a jest ludzie, którym ja to szkolił i różnym rzeczom, tym samym masażem, szkolisz miesiąc, szkolisz 2, i z każdym razem człowiek robi gorzej i gorzej. Ciekawa rzecz. Jeżeli mogę dorzucić, Tak. jeżeli mogę dorzucić, to poczucie normalności to jest poczucie bardzo względne, bo my się przyzwyczajamy do pewnych stanów i ja jestem tym przykładem, że na przykład jak miałem powiedzmy 40-45 lat, ja aktywnie bardzo ćwiczyłem karate, jogę i właściwie nie patrzyłem, co się dzieje, co się dzieje z moim organizmem. Na przykład człowiek zaczyna mieć pewne skrzywienia, pewne odchyłki, ale tego nie zauważa, bo zmoże to po prostu na siłą woli, siłą ćwiczeń człowiek zmoże i jakoś funkcjonuje. Ale później, po jakimś czasie, po 10 latach praktykowania intensywnego karate, okazało się, że na przykład biodra zaczęły mi lecieć. No i poszedłem do lekarzy, lekarze powiedzieli, to było 11 lat temu, czy 12 lat temu. Lekarze powiedzieli, no trzeba wymienić biodra, nie ma siły, na to nie ma rad żadnych. I zaczęło się pogarszać i zaczęło to oddziaływać na moje stawy, jeszcze na moje stawy. Także człowiek do pewnego czasu funkcjonuje i mi się wydaje, wszystko jest normalnie, wszystko jest dobrze, a już nie jest dobrze, a już są pewne odchylki w organizmie, coś tam się rozwija po cichu i potem po dłuższym czasie zaczyna to po prostu się obnażać. Ale wtedy już jest dosyć późno i wtedy trzeba rzeczywiście dużo robić, żeby to sprostować. Dlatego ja uważam, że człowiek nie musi się bardzo źle czuć, żeby stosować pewne zasady, pewne metody, tak jak Aleksander rekomenduje.
tylko po prostu trzeba zwrócić uwagę na to w czasie, kiedy jeszcze jest bardzo łatwo to wszystko wyprostować. Podobna sytuacja jest ze wzrokiem. Ja miałem duży problem ze wzrokiem. W związku z tym ja w ogóle zapoznałem się z naturalnym leczeniem, bo jakieś 25 lat temu ja nie mogłem w ogóle używać wzroku. Straciłem wzrok. I udało mi się zupełnie odzyskać wzrok do tego stopnia, że mam teraz idealny wzrok. Nie używam okulary. Mogę czytać 10 stron wydrukowanych na jednej kartce papieru. Także te rzeczy są możliwe. Ale to trzeba robić. Po prostu trzeba. I teraz jest taka historia. Dla mnie poprawa wzroku zajęła dużo wysiłku. Bo ja ten wzrok miałem już tak zepsuty mocno, że rzeczywiście musiałem 2 godziny dziennie ćwiczyć i robić różne ćwiczenia, różne techniki, żeby ten wzrok poprawić. Natomiast osoba, która na przykład której się lekko psuje wzrok, taka osoba, jej wystarczy 3 miesiące. 2-3 miesiące, żeby się zainteresowała tym i Ale wyprostowała. ona nic nie robi w tym kierunku w całości i nie będzie robić, pokój nie straci w całości jak ty. Tak sobie. A później jest coraz gorzej. I później rzeczywiście jest bardzo trudno z tego wyjść, bo im gorzej. Na przykład ja pamiętam, że jak ja na przykład uparłem się, żeby nie nosić w ogóle okulary, bo miałem bardzo mocne okulary. No to powiedzmy ćwiczę te oczy i przez tydzień przetrzymałem. Po tygodniu założę okulary i wszystko wraca z powrotem, bo organizm przez 40 lat, powiedzmy, organizm funkcjonował według tego schematu i teraz stara się człowiek wprowadzić coś nowego, ale on mówi, aha, teraz wracamy z powrotem do tego, gdzie jest wygodnie, czyli okulary. I tak jest z wieloma innymi rzeczami. Pamiętam, że się mówiło, jak miałem 40 lat, moi koledzy mówili, jak się budzisz rano i cię nic nie boli, to znaczy, że jesteś żywy. Teraz się okazuje, że ja mam 74 lata, budzę się rano i mi nic nie boli. I nie biorę żadnych leków. Absolutnie. W ogóle lek to jest dla mnie sprawa, ja apteki w ogóle nie odwiedzam w ogóle. Nie mam żadnych leków. Na przykład ludzie mówią ciśnienie czy coś tam. Aha, kupiłem aparat do mierzenia ciśnienia. Jakieś tam pół roku temu czy więcej. Zacząłem mierzyć. No i raz jest wyższe, raz jest niższe, raz jest wyższe. Zacząłem się interesować tematem. Okazuje się, że ciśnienie nic nie znaczy. Jeżeli jest wyższe, widocznie organizm potrzebuje wyższe ciśnienie. Nie to, że wezmę lek i go obniżę, bo w ten sposób ja się uszkodzę właśnie. W ten sposób to jest najlepszy sposób, żeby to jest tak jak w samochodzie się jedzie i światełko się zapala, że pokazuje, że jest brak oleju, to my przetniemy kabelek do światełka i już jesteśmy zadowoleni, bo już się nie pali. Nie? Także kilka miesięcy temu żona się śmiała ze mnie, że mierzy to ciśnienie bez przerwy, raz wyższe, raz niższe, to tamto. Wyjąłem baterię, odłożyłem, nie mierzę ciśnienia. I w ogóle uważam, że jakakolwiek diagnostyka to jest problem, bo jakakolwiek diagnostyka to jest już manifestowanie problemu. Jak ja zaczynam coś sprawdzać, to znaczy, aha, ja już podejrzewam, że tam jest źle. A jak podejrzewam, to ja zaczynam przekonywać moją podświadomość, że jest problem. A jak ja przekonam moją podświadomość, że jest problem, to ja ten problem wywołam. Także wiele zależy od podświadomości. Większość, wszystko zależy. 95% procesów w organizmie to jest podświadomość. Jeżeli przekonałem podświadomość, że jesteśmy młodzi, jesteśmy zdrowi, tacy jesteśmy. A jeżeli uważamy, że lekarz ci powie na przykład masz 3 miesiące życia, to ten człowiek umrze po 3 miesiącach, niezależnie od tego, co się będzie działo, bo po prostu przekona podświadomość, że tak ma być. Także musimy wiedzieć, i kwestia szczęścia jeszcze. Szczęście, ja doszedłem do wniosku, to jest wybór. To nie jest to, czy człowiek ma pieniądze, czy nie ma pieniądze. Pieniądze nic tutaj nie znaczą. Właśnie czasami jest problem. Ludzie, którzy mają dużo pieniędzy, mają większy problem, bo nie mają motywacji. Bo dopóki mają mało pieniędzy, to brak pieniędzy ich zmusza do pracy. Natomiast ludzie, którzy mają dużo pieniędzy, nie mają potrzeby pracy i oni się gubią. Możecie na przykład znać przypadki wielu ludzi, którzy wygrali wielkie pieniądze na loterii. Większość z nich nie przeżyła kilku lat po wygranej. Po prostu oni się zupełnie zdegenerowali. Wstaje człowiek rano i mówi, co tu teraz robić? Nie ma celu. Jak człowiek nie ma celu, to po co ma żyć? Nie? I podświadomość ten sygnał bierze i od razu wie, aha,
Jak nie ma po co żyć, no to w takim razie wyłączajmy narządy i niech to się wszystko rozwiąże. Ale to jest rzeczywiście podrywanie. I na przykład mówiąc o tych normalnych ludziach, którym się wydaje, że jest normalnie, że wszystko jest fajnie, to tak do końca może nie być. Jest wiele kobiet po prostu na przykład, które są dosyć oziębłe. I wydaje się, że tak jest. Taka się urodziła i taka jest. Nie, tak nie musi być. Wystarczy, że przejdą przez jakieś tam procesy odnawiania organizmu i zaczynają być zupełnie inne. I zaczynają szaleć wtedy. Ja zresztą, no, jak byłem na Dominikanie, to widziałem, że niektóre panie tam zaczęły normalnie szaleć, zaczęły się rozglądać naokoło, jakiego by tutaj faceta znaleźć. No, tak. Jak przyjechały, to były matrony, nie? Tak. Jak u mnie Także jest wiele znajomy- rzeczy można sobie poprawić i wygładzić i doprowadzić do sytuacji, że ten organizm rzeczywiście pracuje dobrze. I do tego jest potrzebne szczęście. I właśnie to, co zacząłem mówić, nie skończyłem, że szczęście to jest wybór. Ostatnio takiego naukowca słuchałem. On mówi, że badania wykazały, że 50% ludzi się żyje bardziej szczęśliwych, a 50% urodzi się bardziej szczęśliwym, a 50% nie za bardzo. Teraz ci ludzie, którzy się urodzili szczęśliwi, oni będą szczęśliwi niezależnie od tego, co się dzieje. To jest sprawa nastawienia. Ja mam takiego kolegę, który po prostu zawsze jest, kilku takich znam kolegów, którzy zawsze są szczęśliwi. I problemy mogą być nie wiadomo jakie problemy tam. Syn się urodził przedwcześnie, wszystko. Nawiasem mówiąc, syn doskonale teraz wyszedł na ludzi. W każdym razie różne rzeczy się działy. Wszystko z uśmiechem, zawsze były szczęśliwi. A są tacy ludzie, którzy niezależnie co się dzieje, zawsze im coś nie pasuje, zawsze są posępni, zawsze coś tam nie gra. I ci ludzie przeważnie chorują, bo to wpływa od razu na stan organizmu. Także jeżeli ktoś się nie urodził szczęśliwy, to ja uważam, że się powinien nauczyć być szczęśliwy. Trzeba wstać rano i sobie powiedzieć, jest piękny dzień. Teraz ja tak robię. Żona wychodzi do pracy, ja jej mówię, dzisiaj będzie piękny dzień. Niezależnie od tego, co się wydarzy. Wszystko jest sprawa nastawienia, bo to albo my jesteśmy ofiarami tego, co się dzieje naokoło nas, albo my stymulujemy nasze nastawienie. Ale rzeczy się dzieją, rzeczy się muszą dziać. Po to całe życie polega na tym, żeby dzieci się, że trudne rzeczy się działy, bo w ten sposób się ludzie rozwijają i w ten sposób się dusze rozwijają. Jakby dusza znalazła się na ziemi i przeżyła przez żadnych problemów, to się zdegeneruje. Po to schodzimy na ziemię, żeby sobie borykać się i żeby być szczęśliwymi z tego powodu. Także bądźmy szczęśliwi i ulepszajmy się. Może wizja być na przykład taka, że jeśli nie pracować, to może sobie założyć. Janusz, u mnie była jedna kobieta znajoma w Polsce, która mówi, że ojciec tam trochę choruje, czy można go uzdrowić. Ja mówię, nie ma problemu. U jego zmarła żona, no matka tej kobiety, mówi, że zmarła już dawno i ojciec samotny, chory. Ja mówię, ja uzdrowię, tylko będzie jeden problem. Ona mówi, który będzie problem? Kiedy my człowieka uzdrawiamy, u jego od razu pojawiaється chęć do życia. Dlaczego ja w tej propozycji mówię o tym, że nie tylko jest ślub tam, albo samo zdrowie już powoduje człowieka do chęci do życia. I mówię, że będzie problem z tym, że ojciec będzie potrzebował jeszcze i kobietę, i normalnego życia, no, takiego jakby w ślubie czy bez ślubu, to obojętne teraz ludzie żyją, ale będzie potrzebował przyjemności jeszcze, ja tak liczę. I tak stało, bo ja mówię, ty będziesz przeciw czy nie, bo to ж twój ojciec.
Вона мовить, ні, лиш би він був щасливий. І направду, коли ми уздоровили його, він знайшли кабету з України і мешкав разом, і було все в порядку. Takže неважно в яким віку, неважно в яким, можна powiedzieć, краю і в ogóle в якій ситуації, чоловіку старше усунути якийсь проблем життєвий, наприклад, зі здоров'ям, і чоловік одразу розпочинає жити іначе. У нього появляється хęć до інших, можна powiedzieć, приємних речей в житті, до яких він ще і не марzył в той час. Dzisiaj taka sytuacja, że od dzieciństwa już nie ma zdrowych. To, co ja proponuję cały czas, to uzdrowienie i samouzdrowienie. Szkolenie trybu życia. Ja bardzo dziękuję jeszcze raz wielokrotnie panu Januszu za to, że on dzisiaj uczestniczyć. Na jego przykładzie ja liczę, że on codziennie używa około 10 moich rzeczy, które ja mu przeszkolił przy naszych spotkaniach na tej Dominikanie. Tak czy nie? Tak jest, tak jest. Nawet ostatnio zaczęła mi waga spadać. Zacząłem brać ziółka przeciw robakom. I waga mi znowu wzrosła do właściwego poziomu. Bez przerwy waży 78 kg i tak trzymam bez przerwy. No widzisz, także jest rzeczy, które człowiek zna. Można wiele przeszkolić przez moje książki, ale kiedy człowiek przyjeżdża i on patrzy efekty, spróbuje na sobie, widzi z dnia na dzień, jaka jest różnica, i wtedy jest chęć dla tego, żeby używać nie tylko na jakichkolwiek zabiegach, a samemu coś robić ze swoim zdrowiem. Także jest ludzie, ja już mówię, wy teraz pytajcie, na ile czasu. Ciężki temat w ogóle. Ile człowieku potrzebne, na ile on chce. Тут не можна вимусити, не можна намовити. Чоловік сам повинен зdecydować, ile on tego chce. Ja wiem, że Janusz, kiedy ja chciał zrobić jakikolwiek ośrodek na Dominikanie, on bardzo chętnie chciał даже finansować to. Ja wiem, wiele osób chcieli też pomóc w tym, żeby ja gdzieś zrobił jakikolwiek ośrodek. I jak ja u Janusza mówił, no widocznie pojedę do Rosji i będę tam zakładał ośrodek, a nie na Dominikanie, chociaż Janusz był chętny, żeby tam. Ale on mówi, nieważne gdzie, лишь бы ten ośrodek był, gdzie by nie był, przyjedziemy do ciebie. Także ja liczę, że powinien być ośrodek dla uzdrowienia, powinien być taki ośrodek dla szkolenia, i on faktycznie jest. Ten temat, o którym my teraz mówimy, że on powinien być, to on już istnieje. Tak czy nie, Janusz? Tak. No, to on faktycznie istnieje, tylko my dodajemy nazwę. Można powiedzieć, ubieramy to w jakikolwiek porządek, to co faktycznie my robili, a to już istnieje. My i szkolimy, i uzdrawiamy, i po takich rzeczach Janusz sam powiedział, nie ja powiedział, Janusz powiedział, że przyjeżdżali osoby, nie będziemy mówić, które już faktycznie byli nie dla czego, jak troszeczkę pojawiło zdrowie, to już gdzie tam kto, w jakim ubraniu, jak wygląda, to już pojawiaється chęć do innego życia. Bardzo proszę, kto tam chce, podniał rękę. Dobry wieczór. Widzę jeszcze jeden problem, tak w swoim otoczeniu już troszkę lat żyję. Kiedyś dzieci, ludzie dorośli po prostu myśleli, a w tej chwili ludzi odzwyczaja się od myślenia. W pracy zawodowej opracowuje się jakieś procedury, zrób to, zrób tamto. Jest problem, pomyśl człowieku. I tutaj ta bezmyślność jest postępująca.
Pamiętam, jak byłam dzieckiem, ja i mój brat w wieku przedszkolnym. Do szkoły jeszcze nie chodziłam, dokładnie nie powiem, ile lat miałam. Rodzice szli w pole i mówią: my idziemy, będziemy tam zbierać coś nieważne, ugotujcie nam obiad. Ja poniżej 7 lat, brat 2 lata młodszy. Oglądamy i to nas, że tak powiem, poczuliśmy się docenieni. I to nas pobudzało do myślenia. I zastanawiamy się, no obiad mamy ugotować, ale co? No to Jurek, szukamy, co tutaj mamy. No są ziemniaki, jest mleko, jajka i nic więcej. Wiesz, ja pamiętam, jak byłam u ciotki, to ona karmiła swoje indyki pokrzywami i mówiła, że to jest zdrowe i ludzie też mogą jeść. A my mamy przecież pokrzywy, no rosną. To ty zbieraj pokrzywy, ja ziemniaki wstawimy, zrobimy taką zupę z pokrzywami, jajkami, ziemniakami. Ugotowaliśmy to. I jak zachowali się rodzice? Przyjechali z tego pola, tam śmietaną dorzuciliśmy, zaczepaliśmy, nie wiem, czy była zasłona, czy inna, ale wrócili. No jest jakiś obiad? No oczywiście jest. Śmiejemy się, nie mówimy jaki. I oni to zjedli, bez względu na to, jakie to było. Ale oni cały czas pracowali nad tym, żebyśmy myśleli, żebyśmy coś tworzyli. A w tej chwili, tak jak ja obserwuję, no nawet zawodowo, to jest problem i ktoś nie może sobie znaleźć rozwiązania. On od razu jest zdenerwowany, jest bezmyślność, jest nauczenie ludzi gotowego podania czegoś, nawet te obiadowe jakieś tam paczki jedzenia rozsyłane. To wszystko mi się nie podoba. No i fajnie, jakby w tym ośrodku tak jeszcze można było u pana zaszczepiać myślenie tym ludziom. To takie moje spostrzeżenie. Dziękuję bardzo. Ну, я myślę, że to i myślenie, i w ogóle, jeżeli człowiek przyjeżdża do mnie, to on jedzie za pomocą. Większość ludzi przyjeżdża na ostatnim ratunku, a ja bym w swoim życiu chciałby, dlaczego ja jeszcze rozpoczynaję ten temat, jakby głośniej mówić o tym, chciałby, żeby ludzie przyjeżdżali profilaktycznie. Jak Janusz powiedział, i ja cały czas mówię, nie przyjeżdżajcie, kiedy już stracicie wzrok. Przyjeżdżajcie, kiedy u was on tylko rozpoczyna psuться. Wtedy to jest sens. I tak z każdym organem, z każdym narządem. Jak tylko coś nie tak pracuje, jak wy widzicie, że to nie przeszło za miesiąc, za 2, to żeby nie stało to stałej chorobą, lepiej przyjechać wcześniej. Jak dzisiaj do mnie dzwonił jeden facet, u jego jest stwierdzenie rozsiane, i on mówi, to już faktycznie ostatni ratunek. Jeżeli ja teraz nie przyjedę, to już będzie po nim. A on znał o mnie wcześniej, czekał, używał niekie tam leki, szczepionki, tam preparaty różne, to, co proponowała medycyna, i tylko gorzej. No dlaczego nie przyjechać wcześniej? Kiedy to można było zrobić, faktycznie od ręki zatrzymać ten problem, a teraz trzeba walczyć nie tylko zatrzymać, jeszcze coś trzeba zwrócić funkcje, które on stracił. No jest duża różnica. Duża, jak Janusz mówił, że można było naprawić ten sam wzrok teraz, kto tylko rozpoczął problem, to za 3 miesiące, a Janusz potrzebował może z 10 lat, tak czy nie? No trochę to zajęło czasu. No lat, wy rozumiecie, lat, a nie miesiąców. No. Tak u mnie byli, no można powiedzieć, ludzie, którzy za 3 miesiące realnie zakupowali swoje okulary. Przez kilka lat nie mieli żadnych problemów ze wzrokiem. A później patrzą, znowu w okularach. Mówię, a co się stało? No my przestali świecić, tam po co, tam lenistwo. Każdy wybiera swoje życie. Człowiek wiedział, że można za 3 miesiące zwrócić wzrok, a później przestał dbać i znowu ubrał okulary. To jego życie. Jak do mnie teraz pytali,
no, można powiedzieć, tam członek rodziny, pytał, co można zrobić tam z tym, coś z jednej osobą tam trzeba taka rzecz, taki problem, z drugim taki problem. Ja odpowiedział, nie ty powinien zapytać, co można zrobić. Ta osoba powinna zębami gryźć wszystko, żeby dojść do mnie, zapytać, jechać, coś robić. Jak ty pytajesz, to tobie to ciekawe, ty dla ciekawości to robisz, a nie dla niego. Osoba sama powinna dbać o sobie i coś robić i chcieć coś. No. A to, co o jednej osobie tam zapytał, co można zrobić, o drugiej, o trzeciej, a oni даже nie zadzwonili, im to nie interesuje ten temat. Ja specjalnie, kiedy mnie mówią, co można zrobić takiej osobie, ja mówię, jest telefon, niechaj ta osoba zadzwoni. Niech nie dzwoni. Bo ich nie interesuje zdrowie. Interesuje tych, kto obok, i oni nie mogą być nie mogą patrzeć na to, że osoba ma problemy ze zdrowiem. Chcieli pomóc, a sama osoba nie chce. No i to co? Nikoли nie pomożesz temu, kto nie chce sam zrobić. Najgorsze, że ja mogę pomóc Januszu. Ja mogę pomóc innym, kto chce. Czasami u mnie problema w mojej rodzinie, bo ludzie sami nie chcą даже na siłę zrobić to, co ja proponuję. No i co ty im? Inny powiedziałby, moje członki rodziny powinny być wzorem dla wszystkich. A ja wam powiem nie. Bo ja nie mogę ich wymusić robić to, co ja proponuję innym. Oni widzieć wyniki, widzieć wszystko. Ale oni nie dbają o swoim zdrowiu. Jak i większość ludzi. Поколь nie stanie tak, że w całości coś się stanie. Wtedy, rób. I znowu rób. A to powinno być nie robienie z mojej strony. To powinno być robienie, jak Janusz przykład. On sam to robi. Ja його przeszkolił, pokazał, zrobił, co można. Wiele rzeczy można zrobić samemu, ale wiele rzeczy niestety trzeba pomóc. Trzeba pomóc profesjonalnie i kogoś. Powinno być dodatkowo, czasami, ale cały czas człowiek powinien dbać o sobie. No. Trzeba umieć to dbać. Tak, porównując na przykład chęć radzenia sobie w porównaniu z pobytem tam, jak tak przypominam sobie pobyt na Dominikanie, to było parę charakterystycznych zjawisk. Jedno, że zaczęły mi od razu szybko rosnąć paznokcie. Skóra się znacznie poprawiła po 2 tygodniach. Jak myśmy wrócili, wszystkie znajome żony powiedziały, co jej się stało, do jakiej kosmetyczki ona poszła. Bo jej się poprawiła znacznie skóra, na twarzy przede wszystkim było widać. Także to jest, no i jak tak porównuje się, to gdybym ja chciał na przykład te wszystkie zabiegi robić tutaj, nie byłbym w stanie po prostu, nie da się tego. Bo tam są zabiegi od rana do wieczora. I po prostu nie można tego na miejscu robić. I te zabiegi są bardzo intensywne i one są oczywiście dobre. I one trafiają do organizmu i ten organizm rzeczywiście zaczyna się, on się podrywa. Także jest różnica zdecydowana. Na przykład moja żona po kilku dniach na Dominikanie przestała używać okularów. Przedtem musiała zawsze używać okularów do czytania. Po kilku dniach przestała używać okularów. I nie musiała ich używać nadal. Także są pewne rzeczy, które się zdarzają bardzo szybko, szybciej niż by człowiek się spodziewał. To jest związane z tym właśnie, że jest bardzo intensywny proces różnych terapii. I te terapie po prostu się uzupełniają, one się nawarstwiają i one powodują znacznie szybsze efekty, niż gdyby człowiek sobie sam robił jedną rzecz tu, drugą tak, i tak dalej.
Tak, wiele ludzi, jak do mnie przyjeżdżali, даже niektórzy rzucali terapię, powiem wam, przyjechali, a co тут? Aha, sauna, co to daje? Zimna woda, nie chcę, masaży, a ja robiła to, буравина, no używała. Widzicie, każdą rzecz człowiek robił i on już niezadowolony efektem i on czasami nie chce robić to, co on robił i nie widział efektu. Ale to jest kompleks. Вы rozumiecie, nie? Давайте поедем на опоне от самохода. Вы rozumiecie, nie? Samochód składaється z różnych części. I tak uzdrowienie, ono składaється z wielu etapów, z wielu zabiegów. A kiedy człowiek chce tylko jedno, no to daсть jaki może efekt, ale nie na tyle, jak ono idzie kompleksowo, układaється w schemat i robi to, co trzeba. A jeszcze takie porównanie, no to widzę analogię między na przykład tymi drukarkami trzemiarowymi, które naprawiam, i organizmem człowieka. Czasami się zdarza, że na przykład klient używa taką drukarkę przez 2-3 lata, nie robi żadnych przeglądów i potem ona się zatrzyma. No zatrzyma się, no to on przychodzi i mówi, no nic się tam nie zdarzyło, po prostu no, coś tam, jeden komponent nie działa. I otwieram maszynę, a tam jest normalnie wszystko do wymiany. I potem naprawa kosztuje 10 000. Mówię, no jak to? No przecież to tylko jedna rzecz się zepsuła. To tak nie jest. Te inne rzeczy się powoli psują i potem wyjdzie to w jednym punkcie, ale jak człowiek spojrzy, to cała reszta jest też do wymiany. Tak. Tak samo w organizmie człowieka ty chciał powiedzieć na tym przykładzie. Człowiek myśli, że jedną rzecz zepsułeś, to boli brzuch, to nic. Jak boli w jednym miejscu, to zepsuto będzie wiele rzeczy. Tylko człowiek o tym nie wie, nie rozumie i problem kompleksowego uzdrowienia w tym, że my nie uzdrawiamy ten organ, który boli. My uzdrawiamy całość. Takich terapii mało spotkanych na naszej planecie, bo wszystkie leczą to, co boli. To blend. Czasami ból w ogóle idzie z innego miejsca, z innego organu i przyczyna w ogóle nie w tym, co leczysz. Z tego powodu trzeba usuwać wszystkie problemy i uzdrawiać cały organizm. Dobrze, bardzo dziękuję wszystkim za uczestnictwo. Także rozpoczynamy nowy temat. Jeżeli to on jakby nowy albo stary, to, co my robimy cały czas, to jest faktycznie to same. I szkolimy, i uzdrawiamy, i dajemy porady tym, kto faktycznie czasami traci sens w życiu i coś chce w swoim zdrowiu i życiu zmienić. No, my cały czas do pomocy. Bardzo dziękuję wszystkich. Do widzenia, do następnego spotkania. Akademia Medycyny Regeneracyjnej zyskała światową sławę. Znana jest z metod uzdrawiania z praktycznie wszystkich chorób. Jest jedynym miejscem na świecie, gdzie wykorzystuje się autorskie metody detoksykacji organizmu oraz podnoszenia systemu odpornościowego człowieka, a te potrafią zdziałać cuda przy uzdrawianiu całego organizmu od podstaw. Holistyczne, naturalne metody uzdrawiania odmładzają, przywracają możliwości rezerwowe organizmu człowieka, a nawet mogą uzdrowić z ciężkich, przewlekłych, nieuleczalnych i genetycznych chorób. Zastosowanie około 50 naturalnych metod regeneracji medycyny w jednym miejscu. Między innymi oczyszczaniu jelit, wątroby, organizmu z pasożytów, układu limfatycznego oraz pobudzenie systemu odpornościowego do walki umożliwia obdarowanie ludzi drugim życiem.